Dzisiaj troszeczkę informacji na temat dosyć ciekawego okrętu z czasów II wojny światowej, okrętu floty japońskiej, który nazywa się Shinano. Shinano był początkowo pancernikiem, który stał się lotniskowcem. Japońskim lotniskowcem z okresu II wojny światowej. 4 maja 1940 roku w stoczni Yokosuka położono stępkę po raz trzeci z kolei pancernik typu Yamato, który nazwano właśnie Shinano. Okręty typu Yamato były praktycznie największymi pancernikami, jakie kiedykolwiek zbudowano. I w związku z trudnościami z zaopatrzeniem i brakiem surowców w dniu 12 grudnia 1940 roku konstrukcję Shinano wstrzymano. W 1942 roku podjęto decyzję, aby kontynuować budowę tego okrętu, ale po prostu go przerobić go po prostu na lotniskowiec. Zachowano jego podstawowe parametry, wyporność oraz wymiary. Dlaczego? Dlatego, że kadłub był praktycznie już ukończony. No i miejsce potężnej artylerii głównej i części opancerzenia zajęły w tym przypadku zbiorniki paliwa o dosyć dużej pojemności oraz magazyny części zapasowych, gdyż okręt przeznaczony został jako centrum zaopatrzenia dla mniejszych lotniskowców. Duży, jednokondygnacyjny hangar o długości 168 metrów mógł pomieścić w tym przypadku do 120 samolotów, jednak zakładano, że tylko od 40 do 50 samolotów będzie prowadzić działania bojowe z okrętu. Reszta natomiast miała służyć do uzupełniania strat bojowych towarzyszących lotniskowców. Jednostka bojowa ulokowana była w dziobowej części okrętu, natomiast samoloty w transporcie miały swoje miejsce na rufie. Shinano stał się największym lotniskowcem i jednocześnie razem z Yamato i Musashi największym okrętem II wojny światowej. Podobną wyporność osiągnął dopiero 11 lat później amerykański lotniskowiec Forrestal. Natomiast w czasie II wojny światowej nikt mu nie dorównał. Samo wodowanie Shinano nastąpiło 8 października 1944 roku. I 19 listopada 1944 roku okręt został włączony w skład floty japońskiej. Wypłynął swój pierwszy rejs z Yokosuki do stoczni Kure, gdzie miało nastąpić jego ostateczne wyposażenie, m.in. zamontowanie drzwi, grodzi wodoszczelnych i przeszkolenie załogi. Na pokładzie wciąż było wielu robotników stoczniowych. 29 listopada 1944 roku na południe od wyspy Honshu lotniskowiec Shinano płynący w osłonie niszczycieli został zauważony przez amerykański okręt podwodny USS Asherfish. To on miał oznaczenie SS-311 i wystrzelił ten amerykański okręt podwodny w kierunku lotniskowca 6 torped, z których 4 trafiły w prawą burtę. 3 trafiły w śródokręcie, 4 w część rufową. Spowodowało to narastający przechył okrętu, którego nie udało się już praktycznie opanować. Pomimo prób holowania przez eskortujące niszczyciele, Shinano przewrócił się i zatonął. Chociaż lotniskowiec utrzymywał się na wodzie jeszcze przez kilka godzin po trafieniach, w wyniku paniki wśród niedoświadczonych marynarzy i robotników, a także z powodu niesprawności systemów ratowniczych okrętu, śmierć na Shinano poniosła praktycznie większość załogi. Shinano miał wysokość ponad 24 metrów, natomiast samo opancerzenie burty wynosiło prawie 400 mm, a pokładu prawie 230 mm. Wyposażony był w 16 działek przeciwlotniczych 127 mm, 145 działek przeciwlotniczych 25 metrów, 22 przeciwlotnicze karabiny maszynowe i 12 wyrzutni niekierowanych przeciwlotniczych pocisków rakietowych. To było uzbrojenie obronne. Natomiast jeżeli chodzi o lotnicze, posiadał na swoim pokładzie 20 samolotów myśliwskich Mitsubishi, w tym 2 rezerwy, 20 samolotów torpedowych Aichi Rusei, w tym też 2 rezerwy, 7 samolotów rozpoznawczych Nakayama,
w tym jedna rezerwa i tak jak wspomniałem wcześniej, okręt mógł przenosić w zasadzie 120 samolotów, z czego większość miała służyć do uzupełniania strat bojowych towarzyszących lotniskowców. Załogę tego okrętu, czyli załogę Shinano, stanowiło 2400 marynarzy.